W dzisiejszym odcinku Boogie Garage. Wymieniam nerki w Z3. Pies je szynkę z pleców. E60 powoli zmienia się w F10. Sprawdzam wytrzymałość odkurzacza. Święta zawitały wcześnie w tym roku i miły pan kurier dostarczył mi co najmniej 200 gram świeżego plastiku prosto z Chin. Dostaliśmy nerki do Z3 oraz gałkę zmiany biegów a la F10 do serii E. Po otwarciu paczek i sprawdzeniu zawartości mogę rzec, że wszystko przyszło w bardzo dobrym stanie, zgodnie z planem. Ruszam więc do montowania nerek. Jedna z nich dokonała swego żywota już jakiś czas temu, przez co wyciągnięcie jej bez połamania nie stanowiłoby problemu dla średnio rozgarniętej małpy. Troszkę ruszania prawo-lewo, góra-dół i nerka jest nasza. Tutaj na zbliżeniu możemy zobaczyć, gdzie znajdują się mocowania trzymające grill do maski. Jako że pod nerką zgromadził się syf sprzed ostatnich 28 lat, stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie przeczyszczenie maski. Powód tego jest prosty. Brud i błoto idealnie gromadzą wilgoć, a wilgoć plus małe odpryski równa się żarłaczna ruda. Po wyczyszczeniu wnęki nerki można śmiało montować nową. Chodzi ona bezproblemowo, łapiąc się klipsami od wewnętrznej strony. Druga, jako że trzyma się poprawnie, zmusiła mnie do otwarcia maski i wyciągnięcia jej przy pomocy płaskiego śrubokręta. Odpinamy kilka zaczepów, które widzicie na ekranie. Czarny środek grilla wychodzi do wewnątrz, a chromowany plastik zostaje na masce. Jak wyciągniemy czarny element, chrom niczego się już nie trzyma i wychodzi od przodu. Tutaj możecie zobaczyć, w jaki sposób dokładnie odczepić czarny element od chromowanego, odpinając kolejno klipsy. Analogicznie jak poprzednio, przed zamontowaniem nowej nerki dokładnie czyszczę miejsce montażu. A następnie mocuję nową nerkę na swoim miejscu. Gdy nerki mamy już za sobą, pora na gałkę zmiany biegów E60. Dobra, generalnie tutaj plan jest prosty i rzekomo wymiana tego powinna również być prosta. Zakupiłem z chińskiego portalu gałkę zmiany biegów z serii F. No i wygląda ona w ten sposób. Coś takiego jesteście w stanie kupić na Allegro za 400 zł, natomiast na AliExpressie ten sam sprzęt, ta sama, no, tandetna jakość wykonania. Ten plastik jest taki, że czuć od niego po prostu ten taki plastik radioaktywny. Można kupić to za 200 czy tam 170 zł, więc no, polecam bardziej to niż wydać 400 zł i dostać tą jakość wykonania, no ale okej. W pakiecie dostajemy oczywiście gałkę zmiany biegów z serii F, załóżmy, oraz takie przedłużki i one są po to, w sensie przedłużki, takie spinki, wyglądają jak z Arduino. Wydaje mi się, że nawet mogą być z Arduino. Po to, żeby wpiąć się, jeszcze nie czytałem instrukcji, więc jeszcze nie wiadomo, ale zakładam, że tą część wpinamy się w stare gniazdo, część odchodzi do starego gniazda, czyli dotąd, a część idzie na oświetlenie gałki zmiany biegów. Z tym, że mój plan jest taki, tutaj też dodałem taki perfekcyjnie dopasowany przycisk Sport, który włącza Sport Mode BMW. Mój plan jest taki, żeby olać to, zostawić tylko oświetlanie tego, a to zakryjemy sobie folią, ale to zaraz z tego dojdziemy. Jak na razie zacząć od wciągnięcia gałki zmiany biegów. Bierzemy sobie kluczyk, przekręcamy go na pozycję neutralu i teraz jesteśmy go w stanie wyjąć. O, proszę bardzo. To było raz. Dwa. Ściągamy to, po prostu odchodzi do góry, bezproblemowo. No i mamy tutaj całe nasze oprzyrządowanie. Na razie i tak chcemy to rozpiąć z tego tytułu, że będziemy to foliować, więc w sumie możemy zaraz z tego przejść. Na razie odpinamy sobie te przewodziki. Tutaj żadne specjalistyczne narzędzia potrzebne nie są. Mamy tutaj dwie szybkozłączki, proszę bardzo, oraz jedną taką szybkozłączkę, ale troszkę większą. Chodź tu. No, byłaś. Dobra, idę po narzędzia, nie ma co. Jeśli chodzi o tak delikatne rzeczy, jak takie szybkozłączki, ciągnięcie za kable, niektóre mogą być po prostu zaklinowane, więc aby uniknąć wyrwania przewodu, to będzie się wiązać później z lutowaniem tego i z dłubaniną. Zachęcam do używania naprawdę jakiegoś profesjonalnego sprzętu. W tym wypadku posłużymy się śrubokrętem. Robimy o tak, o,
I niech to wyjdzie. O, proszę bardzo. No i wyszło, dobra, mamy to. To można już foliować de facto. Więc przenieśmy się do stacji foliowania. Dobra, jak udało nam się przeteleportować do stacji wrappingowej, no to potrzebujemy oczywiście oryginalną część, którą będziemy wrapować, szmatkę, coś do odtłuszczenia, opalarkę i nożyk. Nie wiem, czy wspominałem o nożyku. No i do tego oczywiście naszą folię wraperską. Generalnie to jest jakiś kawałek, który został jeszcze po robieniu całego kokpitu, więc myślę, że będzie dobry do wykorzystania. On tutaj się wydaje trochę porysowany, natomiast tak naprawdę to jest tylko folia ochronna i pod spodem powinien być piękny czarny. O, proszę bardzo. O, jak jest super. To jest oczywiście folia 3M, bo wszystkie inne to po prostu nie da się lepić, jeśli chodzi o jakieś powierzchnie zakrzywione. Jak wszystko jest gotowe, to możemy ściągnąć meszek. Meszek jest odpinany na klipsy. Odstawiamy go, ściągamy profesjonalnie zamontowany przycisk Sport. Jest tutaj wyciskany, ale może trochę nie chcieć wyjść przez to, że był... Kurde! A, niedobrze. O, jak go teraz wyciągnąć? Więcej narzędzi. Próbuję go tego wypchać. Może to zadziała. No, coś tam się rusza. O! Okej. Dobra, trzeba go wycisnąć, bo to inaczej nie wejdzie. Nie wyjdzie w sumie. O! Ała! Dobra. Jest ok. Dajemy to na bok. Nie będzie nam to potrzebne na chwilę obecną. To idzie sobie też w kąt. To jest dosyć krzywo zrobione, więc w sumie korzystając z okazji można to po prostu dociąć. Więc sobie to obcinamy. Wysokiego gówna pewnie nie będziecie mieć, ale ja mam, więc no muszę. O, proszę bardzo. Tak, żeby było to na płasko. I będzie ok. Nie miałem otwornicy, więc zostało to wypalone lutownicą. No ale mieści, nie przeszkadza, jest ok. Dobra, jak już to jest gotowe, myślę, że możemy przejść do wrappingu. Osuszamy powierzchnię. Odtłuszczamy przy okazji. I taką przygotowaną powierzchnię już myślę możemy na spokojnie sobie wrapować. Ok, jak element jest ofoliowany, można ściągnąć teraz tą folijkę z tego, żeby był ładny czarny piano black tak zwany. Tak to się prezentuje. O, dobra, jest nieźle. Jeszcze tutaj dziurka na przełącznik. Krzyżyk sobie możemy zrobić i spróbuję teraz go przesadzić tutaj. Sport oczywiście w tą stronę. Nie jest najgorzej. Dobra, składamy tutaj jak było, czyli tutaj dokręcamy to. Przełączniczek. Alright. To już jest gotowe. Możemy meszek też założyć. I teleportujmy się do samochodu. Po udanej teleportacji pora chyba na czytanie instrukcji. Co to jest?
Szukamy samochodu. Mamy tutaj E60 Pre-Facelift. To jest nasz samochód. I teraz tak. Dobra, czyli to jest czerwone. Do białego idzie F. F to jest Black, White, Grey, Purple. Black, White, Grey, Purple. Ok, mamy to. Czyli do tego idzie F. Czemu to są 4 piny? A ja mam 3. Halo? Wychodzi na to, że dali mi zły przewód. Zamawiałem E60 i dostałem E39. Ale chudnia. No to dupa. Podpinamy to jak było. Teraz po prostu nie będzie widać, na jakim jest biegu. Tak, przez tą folię nie widać, na jakim jest biegu. Dobra. Trzeba zapamiętać po prostu. Ale jest jeszcze jeden bonus. Mimo tego, że tamto nie działa. Jak zamontować cup holdery do E60, kiedy ma się beta wersję. Ciach. Ciach. I jest. Z gumeczką. Taka fajna sprawa. No dobra, chociaż 2 z 3 akcji udało się dzisiaj zrobić, czyli zamontować grill do Z3, zamontować cup holdery, bo to jest plug and play. No i niestety z tym może coś pokminie ze schematem połączenia i może się uda dojść jakoś do tego, żeby to działało. One eternity later. Dobra, udało mi się to rozwiązać. Generalnie już świeci. Czym był problem? No wiadomo, że ta wiązka była zła, natomiast udało mi się to naprawić. Okazuje się, że napięcie jest podawane tutaj przez te 2 przewody. Tutaj jest jakiś chyba przełącznik, który coś tutaj może majstruje, natomiast to w sensie w oryginale tutaj majstruje po tej stronie. Natomiast koniec końców udało się znaleźć prąd, więc jest tutaj jest napięcie. Te przełączniki, w sensie te dwie złączki, gdzie uruchamiały jedynie podświetlanie przełączenia biegu, natomiast te o tutaj, czyli z tej szybkozłączki, której tak naprawdę my nie mamy w E60, a jest w 49, to te 2 przewody odpowiadają właśnie za podświetlanie całej gałki razem z selektorem. No bo selektor jest tutaj, tak? Więc jeśli teraz zmieniamy bieg, to zmienia nam się wszystko. Podświetlanie też jest. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać, jak już będzie złożone. Voilà, już działa. Podświetlanie jest, zmiana biegów również się zapala. No to mnie Chińczycy urządzili z AliExpressu. Złe końcówki przysłali, ale moja myśl inżynieryjska była większa od tego. Przyszedł więc czas na serwis Zetki. Pierwsza sprawa to znaleźć coś, co rzęzi przy dodawaniu gazu, a skoro jest już na podnośniku, przy okazji można obejrzeć też progi i podłogę. Zmy dyferencjał. Sucho tutaj na półośkach też. Rzeźko. Ale tak, to kurde. A to tutaj coś. To jest... Wie pan co? On tutaj słyszy pan? A jest. To jest ten Ten tłumnik on jest niepotrzebny. Okej. Jego by trzeba. On już tutaj widzę, tragedia. Tu wziąć, wyciąć, wstawić kawał rury i wie pan, teraz to nic z tego nie będzie. Tu nigdzie nie idziemy. To dobrze. O, No, to rzeczywiście. Jest. Czyli tutaj wszystko. No, to słyszał pan jak wzięcie. No tutaj. No. No, to stąd. Ale tak to buda całkiem. Nie, na dworze blacha jeszcze Jeszcze zdrowe, jeszcze pojeździ. Na skrzyni się trochę pocinie, ale to takie normalne. To panie. To żaden problem. Jakby się nie pociło, to by nie było oleju. O kurde. Szybko. No dobra, to co, rozliczam się. Ale fajnie zrobione, super jest. Kurwa, ta jest węższa, ta szersza, nie? No, tu jest trochę dubanina pewnie. Zobacz. Po naprawie tłumika udałem się do zaprzyjaźnionego warsztatu na serwis olejowy, wymianę filtra oleju i powietrza. Ten stary filtr. Jakieś piłki metalu, coś. Ale rzeczywiście filtr dawno był nie wymieniany. To jest cały zawalony w środku jakimś mułem.
No dobra. Po tych wszystkich zabiegach Zetka jest już gotowa do sezonu. Wygląda na rzeczywiście dobrą bazę do dalszych przeróbek i zabawek. Kolejny krok – konsola środkowa. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do subskrypcji kanału, pozostawienia łapki w górę i kliknięcia w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Konsola środkowa a la wersja M jest już prawie gotowa i film z montażu pojawi się już za tydzień.